Cześć kochani, święta już za mną. Rok powoli dobiega końca, więc to jest czas na podsumowanie roku 2022. No i teraz tak, na samym początku chciałabym Wam pokazać kilka takich urywek, które nagrałam podczas Wigilii, tak żeby jeszcze delikatnie zostać w tym klimacie świąt, a następnie zabiorę Was do mojego hafciarskiego zeszytu, pokażę Wam wszystkie statystyki, całe podsumowanie roku, opowiem o tym, jakie projekty zaczęłam, jakie skończyłam, no i przede wszystkim pokażę Wam wszystkie hafty, które udało mi się w tym roku zakończyć. Mam nadzieję, że taki filmik z takim ogólnym podsumowaniem Wam się spodoba. Będę tutaj mówiła tylko i wyłącznie na temat haftu krzyżykowego. Nie będę tutaj pokazywała mozaiki diamentowej, ani nic, co robiłam na szydełku. Tych dwóch dziedzin podsumowywać nie będę. Wypowiem się tylko na temat krzyżyków. Także zapraszam do oglądania. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jeżeli chodzi o mój hafciarski zeszyt, to w tym zeszycie mam dokładnie 2 lata swoich zapisków i tutaj mam również 3. rok. Następny. Spróbuję Wam również pokazać co nieco, co tutaj jest na następny rok, jak ja sobie to rozplanowałam, ale na samym początku przejdźmy do takiego szybkiego podsumowania. Ja sobie to wszystko wypisałam na ostatniej stronie, więc tak. Zaczęłam w tym roku dokładnie 12 projektów, a udało mi się skończyć 13, więc jestem na plusie. Ogólnie ten rok jest fajnym rokiem, dlatego że pozbyłam się wszystkich haftów, których chciałam się pozbyć. Na następny rok przejdą mi tylko 3 projekty, więc bardzo się cieszę, bo tych projektów naprawdę miałam sporo na początku roku i strasznie mnie to, wiecie, tak wewnętrznie mordowało, żeby mieć ich mniej, więc cieszę się, że udało mi się spełnić ten cel. Liczyłam sobie również swoje wydatki na haft i to są tylko i wyłącznie wydatki na haft krzyżykowy i jest tutaj 1660 zł. W tym są wszystkie muliny, kanwy, zestawy, co tam jeszcze,
jak się to nazywa, tamborki, imadło, na którym trzymam tamborek, wszystkie wzory, które kupowałam. Jest tego sporo. Nie spodziewałam się, że wydam aż tyle pieniędzy. W następnym roku również planuję sobie zapisywać te wydatki, bo jestem ciekawa, ile ich będzie. Wyszywałam łącznie przez 281 dni w roku, więc dość sporo, chociaż jakby tak na to spojrzeć, to również sporo tych dni mi odeszło. Łącznie udało mi się zrobić 151 798 krzyżyków, co daje średnio 540 krzyżyków dziennie. I to jest tak jakby Wam to wytłumaczyć. Łączną liczbę krzyżyków podzieliłam na ilość dni hafciarskich, a nie ogólnie na wszystkie dni w roku. Więc to jest średnia z dni hafciarskich. Więc to tyle z tego podsumowania. Teraz pokażę Wam, jakie projekty udało mi się skończyć, a jakie udało mi się rozpocząć, a później pokażę Wam to wszystko tak w praktyce. Tutaj jest strona ze wszystkimi projektami, które zaczęłam. Wpisałam sobie tutaj również Enchantment of the Wolf, ale Wy doskonale wiecie, że ja nie zaczęłam tego według planu w styczniu, tylko zaczęłam jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu, zaraz po Wigilii. Więc to jest przekłamane. Tak naprawdę ten projekt nie powinien być tutaj wpisany, ale ja już na upartego go podciągnęłam pod ten rok. Więc tak, mam tutaj ten Enchantment of the Wolf, czyli mój kolos. Dalej wyszyłam króliczka i Donata. To były takie małe przerywniczki na kanwie plastikowej. Dalej mamy galopującego konia, czyli projekt, który wyszywam dla mojej babci. Zaczęłam również wyszywać różę, taką maleńką różę na Murano 32 CT, również była takim przerywniczkiem. Mam tutaj również lamę, którą testowałam dla Was, to był zestaw z sieciówki właśnie do haftu. Wyszywałam ozdobę na słoik. Zakładkę do książki nawet udało mi się wyszyć z Harry'ego Pottera. Dalej wyszywałam naszywki na ubrania, takie serduszka z napisami. Wyszyłam metryczkę dla mojego kuzyna. Wyszyłam przepiękną sarenkę, hafcik świąteczny i wyszywałam na święta również sal. A jeżeli chodzi o te projekty zakończone, to tutaj jest ich o wiele więcej. Właśnie zakończyłam tą lamę, tego króliczka, Donata, różę, czyli te wszystkie moje przerywniczki, ozdobę na słoik. Udało mi się zakończyć również hafty z ubiegłego roku, 21, czyli shop z Nutellą. Następny ogromny projekt, czyli zamek w ogrodzie na kanwie nadrukowanej. Zakładka do książki. Zakończyłam samplera, który był moim wyzwaniem na 21 rok, więc super, że się z tym uporałam. Tą metryczkę i sarenkę, o której Wam opowiadałam. Udało mi się również zakończyć kwiatową krowę, która również była projektem z poprzedniego roku. No i oczywiście ten świąteczny sal. Tyle by było tytułem takich suchych faktów. Skoro jesteśmy już w tym hafciarskim zeszycie, to pokrótce pokażę Wam, jak wygląda mój zeszyt na nowy rok. Ja ten zeszyt prowadzę głównie dla siebie i czasami, żeby Wam pokazać swoje statystyki. Natomiast ten zeszyt, ja tam nie mam jakichś wielkich umiejętności plastycznych, nie umiem rysować, moje wyczucie estetyki jest na poziomie minus ileś, więc to nie wygląda pięknie, to ma być po prostu funkcjonalne. Ja też z biegiem czasu, w ciągu roku, jak mam czas, to sobie to dorabiam, coś tam dorysowywuję, ozdabiam, jak mi się chce, a jak mi się nie chce, to nie. Ja tego zeszytu zazwyczaj Wam nie pokazuję w całości, tylko pokazuję Wam urywki, dlatego że są tutaj strony, których po prostu nie chciałabym Wam pokazywać, bo są takie dość prywatne, ale skoro jeszcze nie są wypełnione, to mogę Wam o nich wspomnieć po części, bo w jednej już zaczęłam coś tam pisać. To jest moja strona początkowa. Ja sobie tutaj dorobiłam jakieś takie różne dziwne znaczki i naklejki.
ale ta strona jeszcze nie jest skończona. Tutaj również będzie napis, ile subskrypcji miałam w Sylwestra, czyli jakby będę liczyć to do północy, żeby sobie to zapisać tak jak w ubiegłym roku. Dalej mam dwie strony, gdzie jest kalendarz i ten kalendarz zrobiłam taki, jak miałam w 2021 roku, dlatego że ten z roku ubiegłego mi się w ogóle nie podobał, więc ja sobie to zamieniłam. Tutaj będę zaznaczała, które dni były hafciarskie, a pod spodem ile krzyżyków zrobiłam danego miesiąca. Dalej mamy następną stronę i tutaj jest strona, na której będę wpisywać moje rozpoczęte projekty i projekty, które udało mi się zakończyć. Tutaj mamy również stronę z wyzwaniem rocznym. Moim wyzwaniem rocznym będzie koń, który wyszywam dla mojej babci. Tutaj sobie napisałam, że to jest na moich zasadach, ale w rezultacie nie będzie to na moich zasadach, tylko podłączam się do grupy, gdzie będę się bawić przez cały rok ze wszystkimi. Miałam to robić sama indywidualnie, ale uznałam, że dobra, to tam się podłączę trochę i będę robiła z dziewczynami na grupie. I tutaj mi wychodzi 790 krzyżyków tygodniowo, więc myślę, że no tak dość sporo. Dalej mamy kolejne dwie strony. Tutaj jest strona, gdzie będę sobie wpisywała kolejne jakieś tam zabawy z tej samej grupy facebookowej, w których będę brała udział. Dalej mam tabelkę, postępy w skali roku. Tutaj mam wypisane wszystkie swoje projekty i będę co miesiąc pisała ilość krzyżyków, którą udało mi się zrobić w danym miesiącu na danym projekcie i wtedy będę widziała, co się wyszywało najwięcej. To jest nowość w moim zeszycie. Dalej mam kolejną taką rameczkę. Tutaj mam ilość miesięcy, a tutaj mam ilość tysięcy i będę sobie zaznaczała styczeń i ile tysięcy zrobiłam, na przykład 12, luty, no na przykład 18 i tak sobie będę zaznaczała i tu będę miała takie fajne góry i doliny i na pierwszy rzut oka będzie widać, co tutaj jest i w którym miesiącu wyszyłam najwięcej. To również jest nowość w moim zeszycie. Dalej mam hafciarskie wydatki, tutaj będę pisała wszystko, co sobie kupiłam. Dalej mam stronę YouTube'ową, gdzie będę sobie zapisywała jakieś tam swoje rzeczy, które będę potrzebowała właśnie związane z YouTube'em. I dalej mam dokładnie taką samą stronę, jaką miałam do tej pory. Tutaj nic nie uległo zmianie. W dalszym ciągu wszystko jest tak samo, czyli wpisuję sobie tutaj ilość krzyżyków danego dnia, a jedna krateczka to jest 1000. Przepraszam, 100, czyli jak mam na przykład 1000 krzyżyków, to maluję sobie 10 kratek. Od jakiegoś czasu zmieniło się tylko to, że każdy z moich projektów ma swój przypisany kolor i gdzie bym w zeszycie nie spojrzała, to jak widzę brąz, to wiem, że to jest koń, jak widzę żółty, to wiem, że to dotyczy kolosa i tak dalej, więc zaznaczam sobie wszystko w kolorach. No i następna strona, którą trochę Wam muszę zasłonić. Tutaj mam dalej tabelkę luty, a tutaj mam stronę ze współpracami. I ja sobie tutaj rozpisałam swoje tak jakby daty publikacji filmów, czyli wszystkie wtorki z danego miesiąca. No i tutaj sobie planuję współpracę. No i tutaj również jest tak samo jak było w poprzednim roku, czyli nie więcej niż 2 w miesiącu, tak żebym wizualnie wiedziała, gdzie mogę co sobie wcisnąć. Tutaj pierwsze 2 miesiące mam już zaplanowane pod względem współprac. Miesiące są pełne, więc dopiero dalej będę mogła sobie planować. Bardzo mi brakowało tej tabelki w tym roku z uwagi na to, że po prostu potrzebowałam mieć coś takiego, a nie miałam, pisałam sobie to na boku i nie do końca było to praktyczne. To jest tyle z mojego zeszytu na ten rok. Nie przybyło tutaj wiele nowych tabelek, ale jednak samo to, co jest mi tak naprawdę potrzebne, jak widzicie, ja tutaj za dużo nie wymyślałam, nie ozdabiałam, to po prostu ma być funkcjonalne, tak żeby mi to
pasowało. Z biegiem czasu to i tak dochodzi, bo tak jak na przykład widzicie tutaj jest zamalowane pięknie na kolorowo, na przykład tutaj i z biegiem czasu, dopiero z biegiem uzupełniania tego wszystkiego, to wszystko nabiera, że tak powiem, sensu, nabiera koloru, więc tamte strony są jeszcze puste. Ja teraz nie będę Was już zanudzać takimi suchymi statystykami, dlatego pokażę Wam w praktyce, co udało mi się zakończyć. Teraz pokażę Wam to, co udało mi się skończyć tak w praktyce. Nie będę się za długo nad tym wszystkim rozwodzić, dlatego że ja nie jestem fanką nagrywania filmów dłuższych niż 20 minut. No i chciałabym się mniej więcej w tym czasie wyrobić. Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą skończyłam, jest właśnie taka lama. To jest ten zestaw z sieciówki, który dla Was testowałam. Oczywiście każdy z tych projektów ma swoje osobne filmiki na moim kanale, więc jeżeli któryś z tych projektów Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do obejrzenia tematycznych filmów. Ja mogę Wam tutaj u góry wstawić tylko 5 linków, 5 takich kart, więc niestety nie mogę ich wstawić do wszystkich projektów, ale do niektórych właśnie Wam wstawię, żeby Wam było łatwiej znaleźć, a resztę niestety musicie sobie znaleźć sami, no bo nie mogę tego wstawić. Także to jest ta lama. Bardzo fajna. Żmudnie mi się ją wyszywało, dlatego że bardzo dużo było tutaj tego tła. No, taki bardziej bym powiedziała zestawik dla osób początkujących, ale jakoś tak miło wspominam czas, kiedy wyszywałam tą lamę, więc takie pozytywne odczucia mam z nią. Kolejnym rzeczą, którą wyszywałam, to były przerywniczki, czyli właśnie ten króliczek i donat, i to już było w okolicach świąt wielkanocnych, kiedy właśnie zaczęłam to wyszywać. Powoli, raz na jakiś czas sobie tutaj coś tam doszywam. Chciałam z tego zrobić magnesy, ale czy mi się uda? Nie wiem. Mam tutaj jeszcze bardzo dużo miejsca. Zobaczymy zresztą, co z tego wyjdzie. Kolejną rzeczą jest róża. Róża to jest wzór darmowy, który znalazłam u jednej projektantki na Instagramie. Można sobie było pobrać tak jakby na Instagramie grafikę, a jak się weszło na sklep tej dziewczyny, to tam w tym sklepie można było pobrać bodajże w PDF i XSD ten wzór, ale co do tego PDF-u nie jestem pewna. XSD na pewno był do tego wzoru. Ja teraz nie pamiętam, jak ta dziewczyna się nazywała, ale wstawię Wam gdzieś tutaj screena, żebyście mogli sobie poszukać tego wzoru. Bardzo fajna ta różyczka. Tylko właśnie u mnie był trochę niewypał, bo tutaj były blendy. Ja zrobiłam jedną nitką na Murano 32. No i później blendy musiałam robić 2 nitkami i było tutaj bardzo, bardzo ciasno, ale finalnie nie wygląda najgorzej. I wzory, i kolory jeszcze sama dobierałam, więc wyszło jak wyszło. Tutaj mam ozdobę na słoik, nakłada się na zakrętkę i tutaj się przypina sznureczek. Bardzo lubię tą ozdóbkę, bo bardzo fajnie wygląda właśnie na słoiku. Ona powstała z darmowych wzorów, które znalazłam na Pinterestie. To w ogóle jest kawałek jednego wzoru. Tutaj są jakieś takie pojedyncze rzeczy z innych wzorów, jakieś tam takie drobiazgi malutkie. A to jest moja inwencja twórcza. Stwierdziłam, że takie coś sobie wezmę. Ja to wyszywałam na lnie i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba efekt tego szydełka. Tutaj wiadomo, że mogłam się bardziej postarać, żeby to ładnie powbijać, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Takim pierwszym, większym projektem, który udało mi się skończyć, był ten shop. Nie mogę Wam tutaj, może tak Wam pokażę. Shop. On jest przepiękny. To jest zestaw z AliExpress, który wyszywałam.
Męczyłam się z nim bardzo długo, nie wiedząc czemu. Wzorek jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba w dalszym czasie. I naprawdę jestem mega zadowolona, że w końcu udało mi się go skończyć. Następnym, chyba największym projektem, który skończyłam w tym roku, jest zamek. Zamek był wyszywany na kanwie z nadrukiem. Tutaj jest on bardzo, bardzo duży. Ten zestaw miał szerszą kanwę, ale ja ją przycięłam, dlatego że nie mieściło mi się to na ramę od krosna. Więc sobie to przycięłam, a w efekcie i tak wyszywałam później w rękach. Mega mi się podoba ten obrazek, jest bardzo duży. Niby jest to kanwa 11, ale bardzo fajnie się prezentuje. Z daleka ma to naprawdę swój urok. I kolejną rzeczą, którą również bardzo lubię, jest zakładka do książki z Harry'ego Pottera. Bardzo mi się ona podoba. Z tyłu ma czarny filc. Jestem mega zadowolona z tej zakładki. Ciężko mi się ją wyszywało, z uwagi na to, że ten wzór był dość ciężki, zwłaszcza te napisy. Była to taka niestandardowa kanwa, gdzie musiałam się wbijać w środek między nici osnowy, które tak naprawdę trzeba było przebić igłą, trochę tak jakby się przebijać przez kanwę plastikową. Miałam całe palce pokute, więc źle to wspominam, ale finalnie bardzo mi się ta zakładka podoba. Tutaj powinnam Wam pokazać mojego samplerka, ale pokażę Wam tylko zdjęcie, dlatego że on został przerobiony na poduszkę, którą bawiła się moja córka i ja nie mam bladego pojęcia, gdzie ona ją posiała. Nie mogę jej nigdzie znaleźć, ale myślę, że zdjęcie Wam powinno wystarczyć. To jest tylko kawałek samplera. Nie dałam rady wyszyć całego i wcale tego nie żałuję. Dalej mam metryczkę, którą wyszywałam dla mojego kuzyna. Ramka jest do poprawy, ramka będzie mniejsza. Wzięłam tą ramkę tak na szybko, żeby tylko przymierzyć, czy to będzie pasowało i już wiem, że to nie będzie pasowało. Ramka będzie inna. Tutaj czeka sobie, aż w końcu pojadę odwiedzić mojego kuzyna i wtedy jego rodzicom będę mogła dać właśnie tą metryczkę, taką małą, skromną, ale mi się naprawdę bardzo podoba ten słonik. Wybrałam słonika na takiej rączce, dlatego że mój kuzyn, jak się urodził, był bardzo malutki, ważył zaledwie 700 gram i dosłownie był tak maleńki jak ten słonik i bardzo mi się właśnie to spodobało, że ten motyw, że ten słonik wielkości dłoni, właśnie tak samo jak ten mój kuzyn, więc myślę, że fajnie. Następny projekt, czyli taka sarenka. Tutaj sarenka z ptaszkiem, taki maleńki przerywniczek, to również była kanwa z nadrukiem. Ja ją wyszywałam jakoś już pod koniec roku, w okolicach grudnia. Bardzo fajna, malutka, przeurocza. Przedostatnim finiszem tego roku była ta kwiatowa krowa. Miałam się już jej nie czepiać, więc po prostu nie będę już nic mówić na temat tego projektu. No, kolorki fajne, takie żywe, wrzucają się w oczy. W zasadzie to miałam się nie czepiać, więc może lepiej nie będę mówić nic. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat tej krowy, to zapraszam Was do adekwatnego filmiku. I ostatni finisz tego roku to oczywiście sal, który wyszywałam razem z wieloma innymi dziewczynami, nie wiem, może mężczyznami również. To była taka jedna z zabaw na grupie facebookowej, którą bardzo miło wspominam. Oprawiłam sobie to w ramko tamborek i teraz wisi
u mnie na ścianie. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Podsumowałam Wam cały mój rok. Koniecznie pochwalcie się, jak było u Was, ile Wam się udało zrobić krzyżyków, jeżeli liczyliście w ogóle. No i co? No i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!